Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup pay-per-view na gromda.tv. Prosto z Liberca przed galą KSW 79, jeden z bohaterów karty Walka tego eventu, Brian Hooi. Hello Brian, nice to see you. Hey, good to be back, man. No właśnie, to jest może banalne pytanie, ale myślę, że w trakcie tej rozmowy może wyjść, że wcale nie jest takie banalne. Zapytam o tę zmianę wizerunku, zmianę fryzury. Skąd taki pomysł? So it may sound a little cliched, but I'm gonna go for it. What's with the haircut and why did you change it? The reason why I cut my hair is because I became too heavy with the hair on my head, so I had trouble making weight, so that's why I cut it. Więc powodem, dla którego skróciłem swoje włosy, jest to, że to dodawało mi sztucznych gramów podczas robienia wagi i zrezygnowałem z tego, bo to było po prostu zbędne utrudnienie. Mówią, że to może nie jest do końca banalne. Myślę, że ta zmiana też może za nią się kryć coś większego, bo wracam do tej ostatniej przegranej walki Briana. Rozmawiałem z nim wielokrotnie przed tamtą walką. Mówił o tym, o swoim podejściu, jak jest pewny swoich umiejętności i to dla niego musiał być bardzo zimny prysznic. Jestem ciekaw, jak on gdzieś dochodził do siebie po tej przegranej, mentalnie. So let's get back to your last fight and a tough pill to swallow that you had to take. You've been speaking a lot about your skill set, about how confident you are. So after that loss, how hard was it for you to actually confirm that what happened? Well, actually it was real easy for me because me and my team, we know what has been going on with training and everything. Like most of the fans only see the fight, and that's the most important thing, you know. So, but for me as a fighter and an athlete myself, I know what went wrong before the fight, and my team as well. So we fixed everything that went wrong, and I'm ready to showcase it on Saturday. And my confidence is just as high as ever. So, you know, we did all the medical checkups, and yeah, I'm good. So, I think like 2 weeks after the fight, I already did sparring again, and under supervision of a doctor and everything else. So I'm ready to go, man. I'm ready to fight often, because what good is a fighter if he only fights like once or twice a year, you know? So for me, it doesn't matter. Like I've been through this shit before, and yeah, I just come back stronger and harder every time. So you can't break me mentally. Like you really have to kill me in order to do that. So. Więc to nie było dla mnie wcale trudne, żeby pogodzić się z tą porażką, bo faktycznie widzowie widzą tylko walkę i jej przebieg, natomiast wiele więcej się poza tym kryje i my z moim całym sztabem doszliśmy do tego, co było nie tak, nanieśliśmy odpowiednie poprawki. Ja bardzo szybko wróciłem do formy, już 2 tygodnie po nokaucie wróciłem do sparingów, więc bardzo często chcę walczyć. Uważam, że zawodnik jest tak dobry, jak często się pokazuje, bo co z tego, jak walczy tylko raz albo 2 razy do roku, jakby dla mnie to nie ma wtedy sensu, więc moja mentalność i moja pewność siebie jest tak wysoka, jak zawsze była i naprawdę bardzo ciężko jest mnie złamać i to nie wpłynęło, to co się ostatnio zdarzyło na jakby moje samopoczucie. Ja już miałam inne porażki, więc no, normalna sprawa. Specjalnie dla Was chciałbym zapytać Briana o jego kolejnego rywala z gali KSW 79, ale nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie i ma sens, bo Brian wielokrotnie podkreślał, że on w ogóle nie patrzy na swoich rywali, bo chce być przygotowany na wszystko. So basically, I was meaning to ask about your future opponent that you're about to face on Saturday, but we already know from numerous materials that we're covering when it comes to you that you don't do a particular research because you want to be prepared for anything. Has anything changed when it comes to that, or you still just follow the track? No, I still do it the same way. I focus more on recovery, and like there are a lot of training things going that were used to go on that I sit back with my team and we talk about stuff to improve on and to better for ourselves. But other than that, like the schedule has been the same. We added more training sessions, more recovery sessions, and I still don't do game planning. The only game plan I have is press and stress. That's the only thing that I do. I come to fight. For me, it doesn't matter who I'm gonna fight, because in my mind, like my opponent can always cancel the fight. Somebody else can always step in, so, and then what? You know what I mean? So even if you prepare fully for one guy, then what if another guy shows up? Because
I've had that happen many times before in my career. So yeah, I'm just being the best version of myself, and I want to show that on Saturday. Zostajemy przy swojej dotychczasowej strategii, czyli staramy się przygotować na wszystko i być kompletnym na każdy możliwy scenariusz. Pracujemy oczywiście nad detalami, nad strategią, jakimś tam game planem, natomiast większość, nad czym się skupiamy, to jest po prostu ta presja dokładana podczas obozu przygotowawczego i jakby praca ze stresem i to jest najważniejsze, co się nigdy nie zmienia. Ja staram się zawsze być najlepszą wersją samego siebie i taką właśnie też pokazać w klatce. Brian często mówi, że MMA dla niego jest nawet zbyt łagodne i chciałem właśnie zapytać, jaki jest jego status? Czy już to jest koniec przygody z King of the Streets, czy teraz tylko MMA, albo może tylko KSW? You mentioned a few times that MMA seems to be too gentle for you. So what's your opinion on that? And I'm meaning here your COTS career. Are you planning to continue it or more focus like on MMA formula? No, I'm gonna focus on MMA now. I fight in KSW. I got a contract here. KSW treats me very well. I can fight often. That's what I really wanted to do. And yeah, in the end, MMA still is softer than King of the Streets or Gromda or any other form of fighting. The only thing I think that they need to do is change the rules a little bit in MMA to make it a little bit more exciting and a bit more brutal. But that's just my opinion that I can only express. But for now, I only have my eyes set on my opponent and on the title. That's it. Więc na razie skupiam się tylko na MMA. KSW daje mi taką możliwość, że ja mogę często walczyć i o to zazwyczaj mi właśnie chodzi. Jedyne, co bym zmienił, i to jest tylko moja personalna opinia oczywiście, to zmieniłbym kilka reguł, jeżeli chodzi o formułę MMA, żeby ona była bardziej ekscytująca, troszeczkę bardziej brutalna, ale to jest tylko taka ciekawostka, którą mogę od siebie dodać. Natomiast cieszę się, że mogę skupić się na formule teraz MMA, bo mam takie warunki przez kontrakt, który mam podpisany z KSW i na tym obecnie się skupiam. Ostatnie pytanie, bo te słowa padły też przed rozpoczęciem oficjalnej części tej rozmowy. Brian zwrócił uwagę na to, co mam na swojej bluzie. Gromda. Rozumiem, że wie, co to jest Gromda. No i pytanie, czy 3 marca będzie oglądał to, co będzie działo się w Mieście Grzechu. Okay, so you've asked about the reporter's hoodie with Gromda on. So you seem to be familiar with the organization itself. So do you follow what's going on over there, and bearing in mind this bare knuckle thing that you're pretty interested in and the Polish business of it, however you are? Almost every organization that does like bare knuckle fighting is has my interest because I really like to watch it. It's a way different form of fighting, and because of the rules and because of less equipment, then it creates a more realistic fight. And in that way, you can also learn from that by watching techniques that you can maybe, like even small things like defensively or offensively, you can use from bare knuckle fighting towards sport fighting or mixed martial arts, as it's say. I also do the same thing when I watch bare knuckle boxing or like boxing. I used to watch boxing like the other way around, from future fights all the way back to the past, because in the past they used to do it bare knuckle because it has a rich history. So yeah, I'm like a history geek with that as well, and all forms of combat they interest me. So also Gromda and all the other future organizations that are upcoming. I like all of them basically. Tak, oczywiście, no, posiadam taką wiedzę, bo ja jestem takim typem zawodnika, który po prostu interesuje się, śledzi i jakby jest na bieżąco z organizacjami walk na gołe pięści i bardzo dużo na ten temat szukam. Można powiedzieć, że jestem takim geekiem. Również jeżeli chodzi o boks, bo w przeszłości walki w boksie odbywały się właśnie na gołe pięści. Dla mnie to ekscytuje, ponieważ to dodaje takiej surowości, ma mniej sprzętu i dzięki temu ta walka sama w sobie wydaje się bardziej naturalna, bardziej instynktowna i to jest to, co mnie pociąga, ten aspekt właśnie naturalności i surowości, więc jakiekolwiek tylko są organizacje na mapie Europy i takie większe oraz te, które będą powstawać w przyszłości, to prawdopodobnie będę szukał na ten temat, tak samo jak szukam tych historycznych bokserskich walk bez sprzętu właśnie, bo
powtarzając, no jestem takim nerdem, który szuka sobie i nawet patrzy w przeszłość, jeżeli chodzi o historię takich walk. Specjalnie dla Was prosto z Liberca przed KSW 79 Brian Hooi i Paulina Klimek nieoceniona. Bardzo dziękuję. Good luck. Thank you. I got one last message. There's only one thing that I still want to say. Stop trying to be my friend. Become my enemy because I want to fight all of you. Like a lot of fighters in my weight class, they're trying to become friends with me, but I don't pick none of that shit. So przestań. I want to fight everybody in the weight class. So I'm not looking for friends. I'm looking for enemies. Myślę, że każdy, do kogo adresowane było to, co chciał powiedzieć Brian, to zrozumiał to doskonale. Bardzo dziękujemy. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you.